Witajcie w kolejnej recenzji SmartMe. Dzisiaj mam dla Was czujnik ruchu Quimping po BLE, czyli po Bluetoothie. Zapraszam. Dzisiaj mam dla Was czujnik ruchu Quimping. Jeżeli chodzi o Quimping, to tą firmę już parę razy mieliśmy na portalu, już kilka ich produktów testowaliśmy. Dzisiaj mam dla Was czujnik ruchu po BLE, czyli po Bluetoothie. O jego plusach i wadach za chwilkę opowiem, a teraz przejdę stricte do jego wyglądu. Czujnik, jak widzicie, jest nie jakiś super malutki, ale też nieduży. Wydaje mi się, że taki akurat, więc jeżeli chcecie go gdzieś schować, to bez problemu uda Wam się go schować. Tutaj mamy taśmę 3M, dzięki której możemy go w dowolnym miejscu przykleić. A co jest bardzo fajne w tym czujniku jest to, że on może być pod dowolnym kątem, dzięki takiej kulce, a także możemy go zdjąć. Tak jak widzicie, jest to magnetyczne, więc możecie sobie przykleić i ustawić tak jak chcemy. Jeżeli chodzi o wykonanie, to plastik jest dosyć dobry. Tutaj jest tak fajnie chropowaty, powierzchnia czujnika jest całkiem spora, a gdy sobie zerkniemy do środka, to znajdziemy tutaj baterię, dzięki której jesteśmy w stanie zasilać to urządzenie. Ta bateria to jest CR2450, czyli ta troszkę większa. Jeszcze ważna rzecz, jeżeli chodzi o wygląd. Skoro to jest namagnesowane, to znaczy, że możemy go również przyczepić do dowolnej metalowej powierzchni, na przykład do lodówki. Jeżeli chcecie, wtedy to w ogóle nie jest potrzebne, a on się będzie stabilnie trzymać. To teraz kwestia technologii, czyli Bluetooth kontra na przykład Zigbee albo Wi-Fi. Dotychczas wszystkie czujniki ruchu, jakie miałem, to były albo czujniki Wi-Fi, albo czujniki Zigbee. Pierwszy raz mam do czynienia z czujnikiem ruchu po Bluetoothie, przez co byłem dosyć negatywnie do tego nastawiony, bo ja osobiście nie lubię Bluetootha. Dosyć słaby zasięg, nie zawsze stabilny, więc zawsze jestem raczej negatywnie do niego nastawiony. Ale parę osób zwróciło mi uwagę, że raczej trzeba na to patrzeć na perspektywę zalety i alternatywy wobec wszystkich tych czujników, które działają po Zigbee i po Wi-Fi. Ten się wyróżnia. Na przykład, jeżeli nie macie w danym miejscu Wi-Fi, macie tylko czujnik, macie tylko bramkę, która będzie się komunikowała z tymi czujnikami, na przykład, albo potrzebujecie właśnie kilka takich czujników ustawić, no i nie macie stabilnego łącza internetowego w danym miejscu, to wydaje się, że to jest całkiem spoko rozwiązanie, więc ok. W pierwszej chwili byłem negatywnie nastawiony, teraz mogę powiedzieć, jest to jakaś forma alternatywy. Teraz czas na aplikację. Aplikacją do sterowania Quimpingiem w moim przypadku jest Xiaomi Home. Tu już widzicie, że mam bramę oraz Quimping Motion and Ambient Sensor, bo to jest, oprócz tego, że to jest czujnik ruchu, to jest jeszcze czujnik światła. Nie wspominałem, więc teraz powiem. Gdy wejdę sobie do tego czujnika, no to widzimy, jaka jest aktualnie intensywność światła, Light Intensity w luksach. O, i możecie nawet na bieżąco zobaczyć, że ja go wystawiam w stronę lampy, która na mnie świeci i już rośnie wartość w czasie rzeczywistym, a na dole mogę zobaczyć wszystkie te momenty, gdy czujnik wychwycił ruch i no, po prostu został wyzwolony. Jeżeli chodzi o ten czujnik, no to tutaj chodzi o automatyzację. Ja używam HomeKit, do asystentów za chwilkę przejdę, więc automatyzacji w tym miejscu nie posiadam, ale tutaj moglibyście sobie na przykład wsadzić automatyzację związaną z ktoś wchodzi, więc zapal światło, albo ktoś wychodzi, więc uzbrój dom. Wszystko to, co jest oparte na ruchu. Aplikacja Xiaomi Home jest prosta, ale nic super jakoś nie potrzebujemy. To jest czujnik po Bluetoothie, po BLE. Potrzebujemy bramki, żeby on wyszedł na zewnątrz, bo na przykład jeżeli nie mamy Wi-Fi i mamy go po prostu po Bluetoothie, ok, a bramka jest potrzebna do tego, żeby był dostępny na zewnątrz i tutaj widzicie, że mam tą moją bramkę Connected Bluetooth Device i tam się znajduje również mój czujnik. Wspomniałem Wam przy aplikacji, ten czujnik posiada jeszcze również natężenie światła, więc jeżeli mamy na przykład czujnik w przedpokoju, dajmy na to, i tam dociera jakieś światło słoneczne i chcemy, żeby tylko i wyłącznie światło główne zapalało się wtedy, kiedy jest ciemno, nie tylko noc, ale na przykład gdy jest bardzo pochmurno, no to wtedy taki czujnik jest fajnym rozwiązaniem, bo możecie zrobić włączoną automatyzację poza ruchem, to jeszcze określić ilość lumenów, która musi tam występować i tylko wtedy zapalamy światło. Warto jest zwrócić uwagę, bo to na pewno jest zaleta takiego czujnika. Jeśli chodzi o asystentów, to tutaj nie mam dobrych wiadomości, bo on nie jest jakoś super otwarty na asystentów. Na przykład HomeKit, na którym mi bardzo zależy, jest niedostępny w ogóle, więc nie będę go widział w mojej aplikacji Dom. Jeżeli chodzi o Google Home i Alexa, no to jest ta podstawowa integracja z Xiaomi, która moim zdaniem nie działa jakoś super, więc to jest raczej w ekosystemie Media.
czyli raczej wszystko pod Xiaomi. To teraz jeszcze kwestia ceny. To jest zaleta tego czujnika, bo cena wynosi około 40-50 zł. W porównaniu do czujników, które testowałem po 200-250 zł, no to takich macie kilka w tej cenie. Jeżeli chcecie, żeby on wychodził na zewnątrz przez Wi-Fi, no to potrzebujecie tą bramkę, która tam kosztuje około 100. Nadal wydaje się to być całkiem spoko cena. Moim zdaniem tak, jeżeli potrzebujecie czujnika ruchu, który właśnie działa po Bluetoothie, albo macie wszystko w MIDI i w Xiaomi Home, no to jest spoko rozwiązanie, bo jest tanie i nawet powiem szczerze, że ten Bluetooth jest stabilny. W tym obrębie oczywiście Bluetootha, jak się łączymy, a ta bramka daje to, że ta stabilność jest większa, ale jeżeli macie cały swój smart dom oparty na przykład na czujnikach Zigbee, Wi-Fi i macie na przykład w Apple Dom i chcecie to rozwijać dalej, no to ten czujnik nie będzie dobrym wyborem. Wtedy lepiej pójść na przykład w czujniki od Akary. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu i tej recenzji. Życzę Wam miłego dnia i jak zawsze lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia na SmartMe.